Dzień dobry. Dzień dobry z Londynu. Jesteśmy w porcie w Canary Wharf przy super jachcie rosyjskiego oligarchy, który został aresztowany przez władze skarbowe w ramach sankcji przeciwko Rosji, przeciwko oligarchom w związku z wojną pomiędzy Rosją, która napadła Ukrainę prawie 40 dni temu. Pomimo teoretycznej przewagi militarnej Rosji nad Ukrainą, Rosjanom nie udało się do dziś opanować całej Ukrainy i prawdopodobnie to już się nie uda. Trudno na razie ogłosić jednoznaczne zwycięstwo Rosjan w tym konflikcie, ale jedno jest pewne, że rosyjska armia dostaje od Ukrainy tęgie lanie. Cały wolny świat zjednoczył się, by pomagać Ukrainie. Rosja nie ma praktycznie żadnego wsparcia z żadnej strony. Rosjanom coraz gorzej się żyje, coraz gorzej żyje się nawet najbogatszym Rosjanom, bo zabierane im są jachty, wille, zamrożone środki. A mimo to rosyjski dyktator według oficjalnych sondaży badania opinii publicznej w Rosji cieszy się coraz większym poparciem. Na początku wojny nikt chyba nie przewidywał takiego rozwoju sytuacji, no ale na szczęście tak się stało, że Ukraińcy są w stanie się ciągle bronić przed rosyjską nawałą. Czy oznacza to, że Rosjanie są tacy naiwni, czy że są złymi ludźmi, czy dali się oszukać? O tym porozmawiamy po czołówce. Zacznijmy od tego, że obecnie w Rosji panują takie przepisy, że Rosjanie nie mogą swobodnie mówić o tym, o czym myślą, tego, co jest im, co leży im na sercu, no tak długo, jak nie jest to zgodne z oficjalną linią władzy. Po prostu wprowadzono takie przepisy, że praktycznie obowiązuje cenzura. Wszyscy wiedzą, że wybuchła wojna, ale wiele osób udaje, że nie wie, bo grozi za to 15 lat, kiedy wojna nazywa się wojną, a nie, tak jak mówi o tym władza, specjalną operacją wojskową, wyzwoleniem Ukrainy spod jarzma nazizmu. Tutaj wielki cytat. Zastanówmy się. Czy jeżeli we współczesnej Rosji zamówienie prawdy na temat tego, co sądzi się o wojnie, o sytuacji, czy jeżeli zadzwoni do Ciebie respondent i zapyta Cię, co myślisz o władzy, co myślisz o obecnej polityce, to powiesz prawdę, jeżeli zamówienie prawdy może grozić Ci więzienie? Wielu Rosjan po prostu woli skłamać, niż powiedzieć prawdę o krwawym dyktatorze Putinie. We własnym interesie kłamią. Te badania wydają mi się być w ogóle niewiarygodne. Po prostu Rosjanie robią władzę w balona, mówiąc im, że ich kochają, a tak naprawdę nie ma tam miłości. No bo jak można kochać władzę, kiedy z dnia na dzień nagle nie ma mnóstwa rzeczy, są sankcje, zarabiamy mniej, wszystko jest droższe i w dodatku zabrali nam rzeczy, które lubiliśmy. Coca-Colę, hamburgery i inne rzeczy. I co na to Putin? On się cieszy, bo jemu wcale nie chodzi o to, żeby oni go naprawdę kochali. Jemu chodzi o to, żeby się go bano. I właśnie kiedy oni nie mówią prawdy, nie mówią, że ich boli, kiedy ich boli, to wtedy on wie, że oni się jego boją, że nie powiedzą mu prawdy ze strachu.
No i większość Rosjan nie mówi prawdy w tych badaniach. Nie mówią i dlatego zawsze wynika, że Putin cieszy się poparciem większości. Czyli jest to taka sama prawda, jak to, że Rosjanie są szczęśliwi z obecnej sytuacji, która w Rosji panuje. Szacuje się, że od początku konfliktu uciekło z Rosji ponad 200 000 ludzi. Na ogół są to ludzie młodzi, którzy wyjechali z Rosji, mogąc gdzieś się utrzymać za granicą, obyci za granicą, którzy już kiedyś byli za granicą, mają jakieś oszczędności, środki utrzymania, znają języki. Uciekają gdzie się da, a nie jest tych możliwości zbyt dużo. Głównie uciekają do krajów, do których Rosjanie mogą jeździć bez wizy, takich jak Kirgistan, Kazachstan. Dużo ludzi ucieka do Gruzji. Prześledziłem dla Was kilka kanałów youtuberów, którzy po wybuchu wojny, po agresji Rosji na Ukrainę uciekli z kraju, uciekli z Rosji. Co teraz mówią, bo nadają za granicę. Na początek poznajcie profil Romana. Młody Rosjanin, który po wybuchu wojny wyjechał z Rosji do Tbilisi, do Gruzji. Roman od 10 lat prowadzi swój kanał na YouTubie, na którym ma ponad 1 milion subskrybentów, a jego kanał przez ten czas zanotował ponad 180 milionów wyświetleń. Roman tłumaczy, że wyjechał ze względu na to, co się dzieje na Ukrainie. No i ze względu na możliwe sankcje, które dotkną w Rosji youtuberów i YouTube'a. Mimo to Roman nigdy ani słowem nie skrytykował polityki rosyjskiej, wojny i Putina. Tłumaczy swoim użytkownikom, subskrybentom swojego kanału, widzom swojego kanału, że robi to dlatego, że się boi. Boi się o swoją rodzinę w Rosji, boi się, że nie będzie mógł wrócić do kraju. Widać, że tego Putina nie kocha, bo tak naprawdę nie ma za co go kochać, musiał przez niego uciekać z kraju. No ale tak jak już mówiłem, nie ma odwagi, żeby zaryzykować skrytykowanie dyktatora rosyjskiego. Oczywiście problemy rosyjskiego youtubera Romana są niczym w porównaniu do problemów milionów Ukraińców, którzy musieli przez wojnę zbombardowanych miast i wsi Ukrainy uciekać za granicę. No ale nie potępiam go, rozumiem, to jest młody człowiek, który tak naprawdę nie stworzył tego systemu, jest też ofiarą polityki Putina i jest zastraszony, tak jak tysiące, może miliony Rosjan. Roman nie ma natury wojownika, to młody człowiek, który kocha to, co robi, chce to dalej robić, musiał uciekać, ale no nie potępia, nie odcina się od Putina, co powoduje bardzo dużą falę krytyki. Roman to tłumaczy, ale do mnie nie do końca przemawiają te tłumaczenia, jednak jeżeli nie chce żyć w Rosji, to i tak dużo mniej ryzykuje niż Ukraińcy i mógłby powiedzieć kilka słów, odciąć się od tym, a jak chce wracać do Rosji, no to oczywiście zawsze może. Rosja go przyjmie, Rosja go wyposaży w karabin i wyśle jako mięso armatnie po to, żeby zabijał ukraińskich cywili. Kanał Romana jest w języku angielskim, a ja także go subskrybuję. Przejdźmy do następnej osoby. Poznajcie Nataszę. Ta młoda dziewczyna mieszka na Dalekim Wschodzie Rosji, ma ponad 200 000 subskrybentów, a jej kanał zaliczył już 16 milionów odsłon. Podobnie jak Roman, Natasza nigdy nie zajmowała się polityką. Jej kanał dotyczy spraw związanych z podróżowaniem po Rosji, z kulturą rosyjską, z życiem w Rosji. Pokazuje różne filmy na temat obchodów świąt, obchodów Nowego Roku. To taki lifestyle'owy kanał poświęcony życiu w Rosji. W odróżnieniu do Romana, Natasza nie wyjechała z Rosji, dalej klika z domu, ze swojego miejsca, skąd pochodzi na Dalekim Wschodzie Rosji i sama żartobliwie, ironicznie, bo to wcale nie jest śmieszne, mówi, że w dalszym ciągu jest na wolności. Kiedy wybuchła wojna, Natasza
zrobiła film, w którym powiedziała, że miała wrażenie, że wszyscy Rosjanie są przeciwko Putinowi i dopiero chwilę później zorientowała się, że wszyscy, ale w jej bańce informacyjnej, wszyscy jej znajomi, młodzi ludzie podobni jak ona, okazało się, że Rosjanie też są zatomizowani, że podzieleni na banieczki informacyjne i że jest wielu takich, którzy oficjalnie Putina popiera. Mimo obowiązującego w Rosji drakońskiego prawa, na podstawie którego Natasza za nazywanie wojny wojną może trafić do więzienia, ta młoda dziewczyna mówi szczerze to, co myśli i wygląda na naprawdę bardzo przygnębioną i chyba przerażoną sytuacją, w jakiej się niechcąco znalazła. Ten najnowszy film, w którym Natasza opowiada o wojnie, jest w olbrzymim kontraście do poprzednich filmów, gdzie widzieliśmy młodą dziewczynę cieszącą się życie, a w tym ostatnim filmie mamy kogoś zupełnie innego, jakby przerażonego tym wszystkim, co dzieje się wokoło. Kanał Nataszy także jest w języku angielskim. Mam nadzieję, że ta dzielna dziewczyna jakoś się uchroni przed tą putinowską machiną, jakoś przetrwa te trudne czasy w Rosji. A może Natasza jest po prostu tak młoda i naiwna, że nie zdaje sobie sprawy z niebezpieczeństwa. Tak czy tak, ja trzymam kciuki za młodą Rosjankę, także subskrybuję jej kanał. Bo w sumie Natasza nie wygląda, zwłaszcza w tym ostatnim filmie, na naiwną i widać, że za jej odwagą jest strach, ale ta odwaga jest dużo głośniejsza, dużo silniejsza niż obawy przed tym, co może ją spotkać. I teraz może zwrócę się bezpośrednio do Nataszy. Natasza, wielki szacun za to, co robisz i trzymaj się. Kolejnym bohaterem rosyjskiego YouTube'a, o którym chciałem Wam powiedzieć, jest Wiktoria. Wiki prowadzi również od 10 lat kanał, również ma ponad 200-tysięczną widownię i ponad 15 milionów wyświetleń. Prowadzi kanał taki lifestyle'owy, na którym dzieli się ze światem historiami z życia swojej rodziny. Ma męża, dziecko i jest w ciąży. Na wieści o tym, że wybuchła wojna, Wiki spakowała się i uciekła. Mieszkają gdzieś w centralnej Rosji, więc nie było łatwo wydostać się z ich miejscowości. Nie latały samoloty za granicę. Część trasy pokonali pociągiem, część samolotem i udało im się wydostać z Rosji i zamieszkać w środkowej Azji, w byłej Republice poradzieckiej, ale poza granicami Rosji. Wiktoria zostawiła za sobą prawie wszystko. Podobno nawet nie zdążyła pozmywać naczyń, bo na informacja, że mają jakiś środek transportu i mogą uciekać. Możecie to zobaczyć na filmie w internecie. A Wiktoria w sumie uciekała z rodziną podobnie jak miliony ukraińskich rodzin, z tą różnicą, że jej dom nie był bombardowany, nikt do niej nie strzelał w plecy, kiedy uciekała, no ale mimo to uciekała przed tym samym, przed ruskim mirem, przed Władimirem Putinem i przed jego agresją. Tak jak wszystkie poprzednie omawiane kanały, kanał Wiki też jest w języku angielskim. Znajdziecie w opisie pod filmem linka. Warto zajrzeć, bo to bardzo fajna osoba. No a przede wszystkim możecie zobaczyć, że nie wszyscy Rosjanie popierają Putina. Jak widzicie, Rosjanie boją się Putina nie tylko w kraju, ale i za granicą. I słusznie, bo Putin nie uznaje żadnych granic, ani granic państwowych, ani granic przyzwoitości, ani granic okrucieństwa. Ludzie się go po prostu boją, ale coraz mniej ludzi się go boi. Tak jak Ukraińcy pokazali, nie należy się go bać, należy walczyć, należy mu się przeciwstawiać. I coraz więcej ludzi jemu się przeciwstawia, no ale o tym powiem Wam już w kolejnym programie. No i właśnie pytanie, które sam sobie zadaję, czy ja się boję Putina? No pewnie tak, ale nie przez ten film, nie z powodu tego filmu, bo
prawdopodobnie mam za małe zasięgi, żeby Putin do mnie dotarł i wysłał płatnych morderców, żeby mnie usunęli. No i właśnie tutaj do Was ta sprawa, ponieważ te zasięgi są takie, jakie są, kanał jest rozwojowy, proszę Was, subskrybujcie, jeżeli Wam się podobało, zostawiajcie kciuki w górę, no ale nie przesadzajmy, nie przesadzajcie z tym poparciem i komentarzami, bo możemy się narazić Putinowi, a tego chyba byśmy nie chcieli. Do zobaczenia.